W dzisiejszym odcinku kryptoogłoszeń poinformujemy Was o programie Bug Bounty uruchomionym w Core. Poruszymy wątek nawiązania współpracy Cardano z gruzińską agencją wina oraz opowiemy Wam o współpracy Binance z siecią marketów Varus. Witam Was serdecznie na kanale Kryptoogłoszeń, przed nami kolejna dawka informacji. Na wstępie tylko chciałbym przypomnieć, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Avalanche informuje, że od czerwcowej premiery rozszerzenia przeglądarki Core nadal zmienia się na lepsze środowisko Web3. Społeczność Core też będzie miała okazję zaangażować się w rozwój tego portfela, a przy okazji zdobywać nagrody. Program Core Bug Bounty jest już dostępny. Zespół szuka pomocy w rozwiązaniu wszelkich pozostałych problemów. Senken łączy siły z Neocarbon. Neocarbon jest to startup, który wykorzystuje wieże chłodnicze. Senken razem z Neocarbon wspólnie bada, jak tokenizować i komercjalizować usługi usuwania dwutlenku węgla. Neocarbon pracuje nad modernizacją istniejącej infrastruktury. OmniChain NFT Launchpad jest teraz dostępny na sieci Moonbeam, oferując możliwości cross-chain mining, które pozwalają na uruchomienie niestandardowych kolekcji ERC721. Binance Argentina dodało token SHIB do listy obsługiwanych tokenów dla kart Binance wydawanych w Argentynie. Argentyńczycy mogą już teraz płacić za pomocą tokenów SHIB u ponad 90 milionów sprzedawców na całym świecie. Fundacja Cardano nawiązuje współpracę z gruzińską agencją wina. Cardano stworzy rozwiązanie blockchain, aby zapewnić jakość i autentyczność gruzińskiego wina. Partnerstwo prowadzone przez Cardano będzie wspierać poszczególne winnice poprzez opracowanie wspólnej, skalowalnej platformy, która będzie stanowiła wartość dla właścicieli winnic oraz zwiększy zaangażowanie klientów. Ponadto Narodowa Agencja Wina wykorzysta blockchain Cardano do tworzenia publicznych, weryfikowalnych zapisów dotyczących certyfikatów dla win przeznaczonych na rynki eksportowe. Cotygodniowa aktualizacja NFT oraz GameFi od Crypto.com. Disney ujawnił, że nadal bada i rozwija swoje plany dotyczące Metaverse. Disney jest również aktywny w przestrzeni NFT. Disney wspólnie z rynkiem NFT WeWe uruchomiło kolekcję Golden Moments, która obejmuje np. Spidermana i myszkę Mickey. Kolekcja NFT The Genesis została uruchomiona przez Consensus w celu upamiętnienia połączenia Ethereum. NFT z tej kolekcji można wybić za darmo. Gods Unchained łączy siły z GameStop, aby powitać swoich klientów w ekosystemie gry karcianej. Członkowie GameStop Power Up Pro otrzymają unikalny kod, który można użyć do wykupienia pakietów rozszerzeń Gods Unchained zawierających karty kolekcjonerskie NFT. Flow jest bezpiecznym blockchainem zorientowanym na zasoby. Język Cadence ułatwia zrozumienie, co dzieje się na transakcjach, które są zatwierdzane przez użytkowników. Model konta oznacza, że własność jest zbudowana w sposób, który chroni aktywa użytkowników. Aktywa nie są przechowywane w smart kontraktach. Token Clay zadebiutował na japońskiej giełdzie Bitpoint. W artykule załączonym do Twittera został szczegółowo opisany proces wejścia na japońską giełdę, który w znacznym stopniu różni się od standardowych procesów związanych z listingiem. Binance Blockchain Week oficjalnie dobiegł do końca. Zespół Binance chciałby podziękować wszystkim za zaangażowanie się w to wydarzenie. Binance ma nadzieję, że wszyscy uczestnicy dobrze się bawili i wiele nauczyli się podczas tego wydarzenia. W ciągu kilku dni pojawią się nagrania z najciekawszych momentów tego wydarzenia. Lada moment Metashotter wprowadzi Unreal Engine 5. Zastanawiacie się zapewne, w jaki sposób wpłynie to na grę. Wprowadzenie Unreal Engine 5 poprawi efekty wizualne, gra będzie bardziej płynna. Ulepszony silnik fizyczny zapewni również bardziej realistyczne wrażenia. O1 Labs, partner Mina Protocol, opisuje, w jaki sposób Mina jako globalna warstwa zapewniająca prywatność będzie działać po wprowadzeniu aktualizacji Merge na Ethereum. Jeśli ciekawi Was funkcjonowanie ekosystemu Mina, po wprowadzonej aktualizacji zapraszamy do zapoznania się z artykułem, do którego link znajdziecie w opisie filmu. Coinbase informuje, że w tym tygodniu społeczność Helium będzie głosować nad proponowaną migracją z własnego blockchaina na blockchain Solana. Założyciel Helium, Amir Halem, w rozmowie z Coinbase opowiada o wizji stworzenia projektu. Link do rozmowy z Amirem Halemem został załączony do tweeta. Projekt AdsDAX od 3 lat śledzi eventy reklamowe związane z projektem Hedera w ramach misji AdsDAX, która polega na ograniczeniu oszustw w reklamach cyfrowych przy jednoczesnym poszanowaniu prywatności użytkowników. Przez te 3 lata AdsDAX prześledziło 4,3 miliarda zdarzeń reklamowych, dokonując prawie 2 miliardy transakcji na sieci Hedera. Projekt Switch wdrożył pierwsze kontrakty testowe na sieci Phantom około pół roku temu. Aktualnie startuje wersja beta platformy Switch. Nazwa Switch powstała z połączenia cząstek słów swap oraz bridge, a sam Switch jest agregatorem mostów oraz decentralizowaną giełdą. Xandar Games nawiązuje kolejną współpracę. Następnym partnerem tego projektu jest Oasis.
Ekosystem Oasis obejmuje wielołańcuchowy rynek NFT, kolekcję sztuki NFT opartą na narzędziach, grę Play to Earn oraz instrumenty finansowe. Binance współpracuje z siecią sklepów spożywczych Varus. Varus jest jedną z największych sieci supermarketów na terenie Ukrainy. Dzięki współpracy z Binance, Varus umożliwia swoim klientom dokonywanie płatności w kryptowalutach. Co ciekawe, Varus stał się pierwszym supermarketem w Europie, który akceptuje płatności Binance Pay. 51. wydanie Filecoin News jest już dostępne. Jak za każdym razem, Filecoin zebrał najciekawsze informacje dotyczące swojego ekosystemu w formie artykułu. W artykule został poruszony wątek standardu FIP 0036, który wprowadził mnożnik czasu trwania dla długoterminowych zobowiązań sektorowych. Dodatkowo został opisany przebieg spotkania w ramach Filecoin Orbit, które odbyło się w afrykańskim państwie Rwanda, oraz Seagate Systems Leasing. Jeżeli jesteś zainteresowany tym ekosystemem, zachęcamy do sprawdzenia całego artykułu, w którym zostały rozwinięte poruszone przez nas wątki, jak i zostało opisane kilka innych wydarzeń. Sky Meta wyłoniło zwycięzców ostatniego AMA zorganizowanego wspólnie z projektem MetaShotter. Zwycięzcy powinni sprawdzić swoją skrzynkę, w której czeka wiadomość od organizatorów konkursu. Sky Meta składa gratulacje wszystkim zwycięzcom, a pozostałe osoby nie powinny się martwić, ponieważ Sky Meta zapowiada kolejne sesje AMA, w których z całą pewnością pojawią się również nagrody do wygrania. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli materiał Wam się podobał, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza. Ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!